Dobrze poznaliśmy już najnowszego Polara, model Grid X2 Pro. Nowa odsłona zegarka do zadań specjalnych budziła nasze duże zainteresowanie. Jego gabaryty i wygląd to zdecydowanie nasza bajka. Zobaczcie, w czym jest dobry, co potrafi i gdzie z nim warto się bez obawy zapuścić. Sprawdziliśmy jego możliwości nawigacyjne, dokładność GPS i nadgarstkowego pomiaru tętna. Pływaliśmy z nim i jeździliśmy na rowerze. Spytaliśmy też kardiologa, czy EKG w Grid X2 Pro do czegoś się nadaje. Zobaczcie, jak temu wszystkiemu sprostał. Witajcie na kanale Sportowe Testy. W poprzednim filmie o Grid X2 Pro już trochę omówiliśmy konstrukcję zegarka i jego najważniejsze parametry. To przede wszystkim solidna konstrukcja spełniająca militarne standardy, wytrzymałe materiały oraz estetyczny wygląd. Masywny bezel robi wrażenie. Ekran jest nieco obniżony i przez to bardziej przez niego chroniony. Szafirowe szkło też pozwala poczuć się pewniej w ekstremalnych warunkach. Grid X2 Pro ma 48,6 mm średnicy i 14,4 mm grubości. W wersji stalowej waży 79 g, w wersji tytanowej 64. Ma AMOLEDowy ekran o przekątnej 1,39 cala. Rodzaj ekranu w Grid X2 Pro poprawia rozdzielczość, która jest niemal dwukrotnie większa niż u swojego poprzednika i ma 454 × 454 pikseli. Płynność działania systemu jest bez zarzutów. Zegarek obsługujemy przyciskami i ekranem dotykowym, który podczas aktywności jest automatycznie wyłączany. W poruszaniu się po menu dotykiem przeszkadzała nam jedna rzecz. Nie można cofnąć się w menu. To znaczy czasem można, a czasem nie. W ustawieniach w wyborze niektórych opcji menu możemy się cofnąć dotykiem, a w aktywności albo w widgetach już nie. Ten brak konsekwencji trochę uprzykrza korzystanie z zegarka. Jeśli chodzi o responsywność ekranu dotykowego, to szybkość jego działania jest imponująca. Widać, że nowy procesor spełnia swoje zadanie. Dodatkowo ekran bardzo dobrze działa, nawet jak jest mokry. Podczas recenzji modelu Vantage V3 zwracaliśmy uwagę na unikalne i kompleksowe podejście Polara do regeneracji. Grid X2 Pro również posiada te wszystkie funkcje, jak np. Nightly Recharge. Wskaźnik, który składa się z dwóch parametrów: jakości snu i aktywności autonomicznego układu nerwowego, czyli AUN. Pozwala nam on szybko się zorientować, czy możemy zrobić mocny trening, czy jednak nieco odpuścić. Grid X2 Pro, podobnie jak model Vantage V3, ma również czujnik do pomiaru EKG z nadgarstka. Postanowiliśmy się przyjrzeć mu bardziej dokładnie, ponieważ w tego typu funkcjonalnościach pojawiają się zwykle dwie wątpliwości. Pierwsza to, czy te pomiary mają cokolwiek wspólnego z prawdą, a druga, do czego może mi się to przydać. W przypadku EKG Polara postanowiliśmy porównać wyniki z prawdziwym wynikiem EKG, standardowym zapisem 12-odprowadzeniowym wykonanym w przychodni oraz zasięgnąć opinii specjalisty, lekarza kardiologa, który powie nam, co jest warty ten pomiar. Warto wspomnieć, że Polar zaznacza, że Grid X2 Pro nie jest urządzeniem medycznym i nie spełnia wymagań koniecznych do postawienia rozpoznania lekarskiego. Dlatego do wskazań pochodzących z takich sprzętów dobrze jest podchodzić z ograniczonym zaufaniem. Na początek pierwsza wątpliwość. Czy pomiary są właściwe? Porównaliśmy EKG spoczynkowe z zapisem z zegarka wykonanym bezpośrednio po badaniu medycznym. Poprosiliśmy o interpretację wyników doktora nauk medycznych Marcina Kocia, specjalistę kardiologa. Oto co nam powiedział. Zapisy porównałem pod kątem częstości pracy serca, a także charakterystyk poszczególnych składowych EKG, takich jak czasy trwania zespołów, załamków i odstępów pomiędzy nimi. W porównaniu z EKG spoczynkowym, z zapisem z zegarka wykonanym bezpośrednio po badaniu medycznym, uznałem, że jego jakość jest wystarczająca do oceny regularności rytmu serca. Wykonaliśmy badania zgodnie z zaleceniami producenta, czyli po odpoczynku w warunkach bezstresowych i wyszło dobrze. Dalej postanowiliśmy wykonać pomiary w trakcie aktywności fizycznej i bezpośrednio po niej. Producent nie zaleca takich pomiarów, ale również poprosiliśmy, aby lekarz na nie zerknął. Badania w trakcie ruchu cechowały się oczywiście większą liczbą zakłóceń i niższą czytelnością. Zaskoczyło mnie to, że wszystkie zapisy nadawały się do oceny rytmu serca, a niedoskonałości techniczne nie powodowały istotnego zamazania obrazu. Testy wykonaliśmy dla 2 osób, ale należy pamiętać, że nie powinniśmy tego uogólniać na wszystkich użytkowników zegarka. Trzeba wziąć pod uwagę cechy osobnicze. Nie dla każdej osoby wynik badania będzie czytelny.
Zależy to od stopnia przylegania elektrod do nadgarstka. Na przykład włosy na przedramionach czy luźno lub zbyt ciasno zapięty pasek może pogorszyć jakość zapisu. Zapytaliśmy też lekarza o dostępne w EKG parametry i ich znaczenie. W podsumowaniu badania generowanym przez aplikację pojawiają się dwa ciekawe parametry: PAT i HRV. PAT, czyli czas dotarcia fali tętna. EKG jest zapisem elektrycznej pracy serca. Tętno, inaczej puls, jest efektem skurczu wywołującego falę krwi, która jest wyczuwalna jako ruch tętnicy. Czyli najpierw pojawia się wychylenie w EKG, a potem uderzenie tętna. Różnica czasu pomiędzy nimi to właśnie PAT. Jest to parametr, który jest proporcjonalny do ciśnienia tętniczego krwi. Na jego podstawie można pośrednio wnioskować o stanie zdrowia naczyń tętniczych lub poziomie stresu. W skrócie, im dłuższy, tym lepiej, oczywiście w pewnych granicach. Krótszy wskazuje na możliwość podwyższonego ciśnienia tętniczego oraz może sugerować wysoki poziom stresu, nie tylko psychicznego, ale też takiego wywołanego przez choroby czy nieprawidłowy stan organizmu, np. odwodnienie dużego stopnia. Jego przydatność kliniczna nie jest dokładnie określona. Przyjmuje się, że dobrze, żeby był większy niż 230-250 milisekund. Do tych liczb należy podejść jednak z bardzo dużym dystansem. W przypadku wątpliwości zawsze należy to skonfrontować z obecnością dolegliwości. Drugim parametrem jest HRV, czyli zmienność rytmu zatokowego. Określa się ją jako różnicę pomiędzy najdłuższym i najkrótszym odstępem pomiędzy kolejnymi uderzeniami serca. Podobnie jak PAT, wyższa wartość świadczy o lepszym stanie naczyń. Uważa się, że wartość powyżej 100 milisekund jest wartością pożądaną. Tutaj też nie ma ścisłych norm i do wyników należy odnosić się bardzo ostrożnie. Zarówno w przypadku PAT, jak i HRV ważniejsza od wartości bezwzględnych jest dynamika zmian. Co to znaczy? Jeżeli HRV i PAT się skracają, sportowcowi może to powiedzieć, że zbliża się do przetrenowania i należy wydłużyć okres regeneracji. I przeciwnie, jeżeli się wydłużają, można zaplanować mocniejszy trening. Mamy wskaźniki HRV i PAT, które mogą dać nam wskazówki przydatne podczas treningów. To jeszcze warto rozwiać jedną wątpliwość. Czy te wyniki możemy zabrać ze sobą na wizytę i pokazać lekarzowi, jeśli coś nas niepokoi podczas ćwiczeń? W mojej praktyce nierzadko korzystam z pomocy tych urządzeń. Najczęściej wspieram się nimi przy podejrzeniu migotania przedsionków lub innych napadowych arytmii, które pojawiają się w nieprzewidzianych okolicznościach. Zapisy z zegarków w żaden sposób jednak nie nadają się do oceny niedokrwienia serca i jest to związane ze specyfiką badania, a nie z jakością sprzętu. Niektóre z urządzeń oferują wstępną analizę zapisu EKG, która nie zawsze jest właściwa, a jakość badania nie zawsze pozwala na jego ocenę. W przypadku chęci zastosowania zegarka jako urządzenia wspomagającego postanowienie rozpoznania lekarskiego, kluczowe jest szybkie wykonanie zapisu w momencie pojawienia się niepokojących objawów. Warto tutaj dodać, że jeżeli chcemy szybko wykonać pomiar EKG, to w Polarze GridX 2 Pro mamy taką możliwość. Możemy na ekranie zegarka dodać taki skrót, który pozwoli nam bardzo szybko go rozpocząć. Podsumowując, pomiary EKG, zarówno spoczynkowe, jak i te po wysiłku, według oceny lekarza nadają się do interpretacji. Umożliwiają ocenę podstawowych parametrów pracy serca. Możemy je wykorzystać jako dodatkowe informacje, które możemy pokazać lekarzowi na wizycie. Możemy też używać ich do oceny ogólnego stanu zdrowia czy ewentualnych modyfikacji treningowych. Pod warunkiem, że wiemy, jak je interpretować. W podsumowaniu wyników badania brakuje wskazówek i pomocy w ich interpretacji, które byłyby zrozumiałe dla użytkownika nie mającego wiedzy medycznej. Zobaczmy teraz, jak dokładny jest GPS w GridX 2 Pro. Już podczas testów Vantage V3 widzieliśmy, że dwuzakresowy moduł robi dobrą robotę. Tutaj dodatkowo na nowo zaprojektowano antenę wzmacniającą sygnał, więc z ciekawością przystąpiliśmy do testów. Żeby nie było za łatwo, przetestowaliśmy sygnał w centrum Warszawy podczas 18. półmaratonu warszawskiego. Gęsta zabudowa, linie tramwajowe, wąskie uliczki i ponad 13 000 innych biegaczy wokół to wyzwanie dla każdego modułu GPS. Spójrzmy na mapę. Już sam start na moście Poniatowskiego pokazał, że jest nieźle. Ślad idzie bardzo blisko faktycznego. Zakręt w samym centrum przy Pałacu Kultury jest odwzorowany idealnie, nawet nieco lepiej niż w Vantage V3, który lekko go ściął. Dalej ulica Marszałkowska i znów nic do zarzucenia. Bardzo dobre odwzorowanie śladu. Trochę problemów pojawiło się na Starym Mieście, ale dosłownie kilkumetrowe i niewielkie ścięcie zakrętu przy Placu Zamkowym, później znowu bardzo dobrze.
I tak wyglądała cała dalsza trasa. Widać, że lepsza antena w GridX 2 Pro rysuje ślad jeszcze lepiej niż i tak już bardzo dobry Vantage V3. Jeśli pojawiają się jakieś odchylenia, to są one kilkumetrowe. Ślad nie odskakuje na budynki, nie faluje swobodnie. Jest naprawdę nieźle. Dystans to również potwierdza. Moja trasa, którą pokonałem, to 21,2 km. GridX 2X Pro i Vantage V3 pokazały 21,3 km. Na takim dystansie to żadna różnica. Dokładny GPS to nie tylko precyzyjny ślad na mapie, który wielu powie, że nie ma dla nich znaczenia. To przede wszystkim dokładne tempo podczas biegu, a co za tym idzie możliwość lepszej kontroli przebiegu treningu lub samego startu w zawodach. Sprawdziliśmy to też w GridX 2 Pro. Zrobiliśmy test na rowerze, na którym mieliśmy zamontowany licznik sparowany z czujnikiem prędkości umieszczony na piaście koła. Czujnik skalibrowaliśmy z rozmiarem koła tak, żeby wskazywał faktyczną prędkość. Popatrzcie, jak reagował GridX 2 Pro w porównaniu do rzeczywistych wskazań. Przy zmianie prędkości zegarek potrzebował kilku sekund, żeby doskoczyć, ale później wskazywał ją bardzo precyzyjnie. Tak się działo również przy zwolnieniach. Warto o tym pamiętać przy planowaniu bardziej intensywnych treningów, ponieważ bieg na tempo krótkich interwałów może nam ten wynik nieco wypaczać. Ale podczas pozostałych typów biegów możemy spokojnie planować strategię w oparciu o tempo, bo GridX 2X Pro mierzy je dokładnie. Przejdźmy do testu dokładności nadgarstkowego czujnika tętna. W momencie rozpoczęcia dystrybucji nowego GridX 2 Pro, Polar zaktualizował oprogramowanie, które wprowadziło m.in. zmiany w dokładności pomiaru tętna. Sprawdziliśmy to w praktyce. Testy przeprowadziliśmy dla aktywności o intensywnym i spokojnym przebiegu. Każdy test był wykonany przez dwóch różnych testerów. Pierwszy bieg to bieg spokojny pierwszego testera. Zegarek zaczął standardowo dla technologii nadgarstkowego pomiaru tętna, czyli z opóźnieniem, ale po minucie złapał rytm i trzymał się go bardzo blisko. GridX 2 Pro miał znakomitą dokładność, aż 92% do 2 uderzeń tętna na minutę przez cały bieg. Średnie tętno na pasie napiersiowym wynosiło 149,5. Zegarek wskazał 148,9. Drugi bieg to interwał tego samego testera na bieżni mechanicznej. Nasz standardowy test to 5 coraz dłuższych interwałów. Jak widać na wykresie, zegarek bardzo fajnie trzymał się tętna prawdziwego. Wszystkie interwały wyłapał prawidłowo i dobijał do górnych wartości. Zdarzały się chwilowe niedociągnięcia, ale generalnie osiągnął bardzo dobre wyniki. Analiza danych również to potwierdza. Dokładność do 2 uderzeń tętna to 62%, średnie tętno o 1,2 niższe od rzeczywistego. Trzeci bieg był biegiem spokojnym drugiej osoby. Tak prezentują się wyniki na wykresie. Zegarek podąża za prawdziwym śladem bardzo precyzyjnie. Niedociągnięcia są widoczne jedynie na początku biegu podczas startu i na końcu podczas wiązania sznurówki, która wymusiła krótki postój. Bardzo dobre wyniki potwierdza analiza danych. Średnie tętno na pasku to 143,3, a na zegarku 143. Najwyższe wartości również dobijał. Dokładność do 2 uderzeń serca na poziomie 94%. Ostatni bieg to bieg interwałowy drugiego testera. Tu również obserwujemy bardzo dobre wskazania. Na początku lekko odstaje. Później poza jednym małym tąpnięciem jest już niemal idealnie. Dokładność do 2 uderzeń tętna jest na wysokim poziomie 89%. Średnie tętno jest o 0,4 uderzenia serca niższe od rzeczywistego. Podsumowując te pomiary, widzimy, że wyniki osiągnął bardzo dobre. Zegarek uzyskał wynik 8,7 w 10-stopniowej skali i jest to rezultat bardzo wysoki. Pamiętajmy jednak, że dobre wyniki są uzależnione od cech fizycznych danej osoby oraz od dobrze zapiętego zegarka. Musi być mocno zapięty na nadgarstku oraz oddalony od kości nadgarstkowej o 2-3 cm. Mapy w Polarze pojawiły się w zeszłym roku w modelu Vantage V3. Tutaj funkcjonują dosyć podobnie. Te dla naszego regionu są już zainstalowane w zegarku, jednak gdybyśmy chcieli dograć sobie inne obszary, możemy to dosyć łatwo zrobić na platformie Flow, zaznaczając wybraną mapę i przenieść ją do zegarka. Warto wiedzieć, że mapy dogrywane są bardziej szczegółowe niż te już zainstalowane, więc jeśli ktoś potrzebuje większej dokładności, to warto to zrobić. W mapach zostało też poprawione to, czego brakowało nam w Vantage V3. Podczas treningu, kiedy nie korzystamy z nawigacji, brakowało śladu pokazywanego na mapie. Tutaj już on jest. Vantage V3 po ostatniej aktualizacji również się pojawił. Jeszcze jedna przydatna funkcja pojawiła się po ostatniej aktualizacji, to dostęp do map z poziomu widgetu. Nie trzeba odpalać aktywności, żeby widzieć mapy. Bardzo przydatne.
Przetestowaliśmy też, jak działa nawigacja. Wyrysowanie nowej lub wgranie istniejącej trasy możemy sprawnie przeprowadzić z wykorzystaniem platformy Commute, z którą Polar współpracuje. Możemy ją synchronizować z platformą Flow i wgrywać trasy, które później użyjemy do nawigacji. Samą nawigację uruchamiamy w prosty sposób. Przy aktywności wchodzimy w ustawienia, klikamy trasy i wybieramy wcześniej wgrane kursy. Dodatkowo, jeśli korzystamy z nawigacji podczas jazdy rowerem i zegarek mamy na kierownicy, możemy ustawić ekran zawsze włączony, żeby nam się nie wygaszał automatycznie. A same wskazówki nawigacyjne są prezentowane bardzo precyzyjnie i czytelnie u dołu mapy. Mapa też jest bardzo przejrzysta. Trasa już przybyta jest oznaczona innym kolorem niż ta, która dopiero przed nami. Przycisk Lab, prawy środkowy, uaktywnia opcję ekranu nawigacyjnego. Możemy tam zmieniać na przykład jej skalę. Czy w funkcji nawigacji można coś jeszcze poprawić? Jest kilka rzeczy. Pierwsza to w przypadku zboczenia z trasy pojawia się komunikat i sygnał dźwiękowy. Jeśli jednak nie wrócimy na trasę, zegarek nie przeliczy jej i nie wytyczy innej alternatywnej. A mógłby. Na mapie brak też etykiet. Nie potrzeba nam ich dużo, ale szczególnie w nieznanej trasie przydałyby się nazwy miejscowości lub inne punkty orientacyjne. Podczas nawigacji rowerowej przeszkadzał nam wyświetlający się co jakiś czas komunikat o konieczności skalibrowania kompasu. Było to dosyć kłopotliwe, gdy zegarek jest zamontowany na kierownicy. Można co prawda pominąć, ale pojawia się wtedy wątpliwość, czy wskazania na mapie będą precyzyjne. Ale poza tym funkcjonalność nawigacji jest bardzo dobra. GridX 2 Pro też przyda się pływakom. Nie ma żadnych problemów z obsłużeniem go mokrymi rękami. Zresztą po uruchomieniu aktywności pływanie, ekran dotykowy automatycznie jest zablokowany. Sprawdziliśmy, jak z zapisem tętna w wodzie. Żaden z testowanych przez nas do tej pory zegarków nie radził sobie z tym najlepiej. GridX 2 Pro też nie jest idealnie, ale jest całkiem przyzwoicie. To, co rzuca się w oczy, to przesunięcie czasowe, ale później odzorowanie linii tętna jest na podobnym poziomie co w pasie na klatce piersiowej. Nie jest to taka dokładność jak w treningach biegowych lub innych, ale z pewnością nie są to odczyty przypadkowe. Dystans zegarek mierzy bezbłędnie, rozpoznaje też style pływackie i później w aplikacji możemy sprawdzać statystyki w podziale na nie. Dodatkowo mamy wskaźniki średniej kadencji, ruchów czy słów, który pływakom jest doskonale znany. GridX 2 Pro ma taką samą pojemność baterii co model Vantage V3. Dla porządku jednak sprawdziliśmy jej wytrzymałość przy różnych parametrach. Pierwsze testy przeprowadziliśmy przy następujących ustawieniach. Przy takich ustawieniach średnio w ciągu doby ubywało 7% baterii. Idąc dalej, kiedy w tych parametrach włączymy Always on Display i funkcję Unieś nadgarstek, aby obudzić, średnie dobowe zużycie baterii wzrasta do 17%. Dodając do tego włączone powiadomienia z telefonu, zużycie dobowe wzrasta o kolejne 5 punktów procentowych i wynosi średnio 22%. Każdy z tych wariantów testowaliśmy przez kilka dni i faktycznie średnie dobowe zużycie się powtarzało. Dodając do tego aktywność na GPS, przy najwyższej dokładności musimy dołożyć zużycie dodatkowo po około 2% na każdą godzinę aktywności, a aktywność z włączoną nawigacją to wzrost zużycia do 7%. Podsumowując, w zależności od ustawień, zegarek będziemy musieli ładować co kilka lub nawet kilkanaście dni. Wynik jak najbardziej akceptowalny. W Polarze GridX 2 Pro pojawiły się też nowe funkcjonalności, prędkość pionowa i WAM, szczególnie przydatne podczas treningów w zróżnicowanym terenie. Możemy dzięki nim uzyskać dokładniejsze dane dotyczące wchodzenia i schodzenia. Dodatkowo funkcja Hill Splitter automatycznie wykrywa wszystkie odcinki biegnące w górę i w dół i dzięki temu możemy analizować później przebytą odległość, prędkość oraz wysokość wzniesień i spadków dla każdego pagórka wykrytego na trasie. Powiedzmy sobie jeszcze o kilku ciekawostkach dotyczących tego modelu. Zegarek ze względu na zastosowany ekran AMOLEDowy nie należy do długodystansowców, jeżeli chodzi o działanie na jednym ładowaniu baterii. Jednakże zadbano o taki detal jak skrócony czas wybudzenia zegarka. Standardowo zegarek po wybudzeniu zostaje aktywny przez kilka sekund. Gdy jednak ręka szybko wróci do poprzedniego ułożenia, zegarek natychmiast wygasa. Fajne i oryginalne rozwiązanie. W kwestii optymalizacji baterii brakuje mi możliwości dostosowania działania Always on Display. Lubimy widzieć godzinę cały czas, dlatego ją włączam. Zupełnie jednak nie potrzebuję podświetlenia ekranu przy ruchu nadgarstka. W Polarze Always on Display zawiera obie funkcje w sobie i nie można ich ustawiać oddzielnie.
Skróty klawiszowe to coś, czego nam zdecydowanie brakuje. W modelach konkurencji takie skróty są stosowane i uważamy, że Polar mógłby pomyśleć o wprowadzeniu tego rozwiązania. To naprawdę usprawnia poruszanie się po zegarku. Codzienne sugestie treningowe to jest coś fenomenalnego. Polar chyba jest jedyny na rynku, który proponuje nam codziennie jakiś rodzaj treningu dostosowany do naszej formy i zmęczenia. W Garminie również są sugestie treningowe, ale dotyczą wyłącznie biegania lub treningu kolarskiego. Polar w tym rozwiązaniu poszedł o krok dalej i codziennie wyznacza nam kilka propozycji do wyboru od biegania, ćwiczeń siłowych, rozciągania czy gimnastyki. Dla osób, które nie zawsze mają sprecyzowany plan treningowy, może to być świetnym motywatorem do podejmowania aktywności, a co najważniejsze, Polar zadba o to, aby trening był dopasowany i urozmaicony. Dodatkowo programy są tak zaprojektowane, że prowadzą nas przez nie krok po kroku. Przed treningiem możemy zapoznać się dokładnie z planem, przygotować się do niego, sprawdzić jakie ćwiczenia będziemy wykonywać i ile czasu nam to zajmie. Gdy jednak w czasie odbywania treningu czegoś nie będziemy pewni, możemy wejść w opcję i ponownie przeczytać, na czym polega wykonywane w danej chwili ćwiczenie. Czas jest w tym momencie automatycznie zatrzymany aż do momentu powrotu do ćwiczeń. Bardzo nam się podoba to rozwiązanie. Cieszą nas takie detale jak na przykład obsługa timera. Nie musimy być cały czas w jego module. Po wyjściu z niego odliczanie jest widoczne na górnej belce ekranu głównego. Koniec odliczania jest mocno zaakcentowany poprzez sygnał dźwiękowy oraz wibracje. Możemy jednym kliknięciem ponowić odliczanie wcześniej ustalonego okresu. Moc wibracji to kwestia indywidualna. Dla nas jednak wibracje są minimalnie za delikatne, jeżeli chodzi o alarm. Używamy zegarków jako budzików i fajnie jakby dało się ustalić moc wibracji. Na szczęście Polar w przypadku budzika po kilku sekundach zaczyna używać sygnałów dźwiękowych, co może uratować nas przed zaspaniem. Podsumowując, najnowszy zegarek Polara jest ciekawą alternatywą dla fanów sportu. Zegarek jest wszechstronny i zdecydowanie multisportowy. Dobre wyniki w testach sportowych stawiają go w czołówce, jeśli chodzi o pomiar tętna czy dokładności GPS. Unikalne funkcje regeneracyjne, sugestie treningowe czy pomiar EKG mocno wyróżniają go na rynku i powodują, że może być niezwykle ciekawą alternatywą dla fanów sportu i zegarków sportowych. Dodatkowo solidna obudowa, militarny standard i szafirowy ekran powoduje, że ten zegarek jest dobrą propozycją dla wymagającego użytkownika.